Bardzo często się zdarza, że dana transakcja może być wysłana kilkukrotnie do Google Analyticsa, a na podstawie tej informacji często podejmujemy najważniejszą decyzję. Tak, w jaki kanał inwestować? Dokładnie tak. Wysokość pieniądze. W panelu sklepu mamy, nie wiem, powiedzmy przechodu na 1,5 miliona złotych, a Analytics pokazuje nam 500 tysięcy albo 8 milionów, no to coś jest na którymś etapie nie tak. Cześć wszystkim, ja jestem Wojtek Haremza, dzisiaj ze mną jest Mateusz Wilczyński, a to jest Zapytaj o SEO. Partnerem odcinka jest jak zawsze Brand24, a dzisiaj na warsztat weźmiemy temat analityki danych w SEO. No i nie przedłużając dłużej, pierwsze pytanie. Mateusz, czym w ogóle zajmuje się analityk w agencji SEO i czy tak naprawdę jest w ogóle potrzebny? Ja uważam, że na chwilę obecną to analityk powinien funkcjonować praktycznie w każdej większej firmie. W SEO doszliśmy do momentu, gdzie tych danych i źródeł danych jest po prostu tak dużo, że już trzeba rzeczywiście wychodzić trochę do przodu, jeśli chodzi o projektowanie i zastanawianie się nad tym, w jaki sposób dane zbierać oraz w jaki sposób te dane później wykorzystywać, analizować i wykorzystywać. Z mojej strony tak naprawdę prowadzę pracę na wielu etapach. Dbam nie tylko o to, żeby dane w naszej firmie były zbierane i analizowane prawidłowo. Prowadzimy szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Audytujemy również pracę innych. Dbam również o to, żeby nasi pozycjonerzy mieli odpowiedni stan wiedzy po to, żeby rzeczywiście przekazywać jak najlepsze informacje naszym klientom. I dla mnie to jest nawet ulubiony element mojej pracy, gdy rzeczywiście mam konkretny case, trzeba konkretne dane połączyć, wyszukać w nich błędy i oczywiście tych błędów się pozbyć i od później to zwizualizować w atrakcyjny i zrozumiały sposób nie tylko dla pozycjonera, ale również dla klienta, bo tak naprawdę to, co przygotuję ja, bardzo często jest przekazywane i prezentowane dalej przed klientem. Jeśli chodzi o narzędzia, w sumie z których korzystamy do wizualizacji danych, no to nie jesteśmy wyjątkowi, korzystamy przede wszystkim z Google Data Studio, ale również ostatnio też zaczęliśmy korzystać z Tableau, więc mamy tą analizę biznesową plus wizualizację na wysokim poziomie. To są nasze narzędzia, z których korzystamy na co dzień. Zanim przejdziemy do Tableau jeszcze, a faktycznie jest to bardzo ciekawe narzędzie, jak mi pokazało się pierwszy raz, byłem gdzieś naprawdę pod wrażeniem rzeczy, które można tam zrobić. Chciałbym się jeszcze odwołać do tego, powiedzieć bardzo ciekawą rzecz, że fajnie lubisz odpowiadać na pytania związane z tą analityką, bo to jest chyba podstawa w ogóle analityki jako takiej, że jeżeli na przykład wejdziemy sobie w Google Analytics czy gdziekolwiek dane i zaczniemy je po prostu przeglądać, no to nic nam to nie da, tak? Musimy zadać sobie najpierw konkretne pytanie, żeby znaleźć odpowiedź. Tak, przy czym ja się też nie do końca z Tobą zgodzę. Bardzo często, zwłaszcza przy audytowaniu konfiguracji czy audytowaniu klientów, którzy do nas przychodzą, gdzie mamy Google Analyticsa z wieloletnią historią, poza takimi standardowymi rzeczami, część czasu poświęcamy również na to, żeby rzeczywiście zanurkować w tych danych, poszukać jakichś elementów, które na pierwszy rzut oka po prostu wydają się nam interesujące. Wtedy na podstawie tego dobudowujemy jakieś pytania, na które się staramy odpowiedzieć. Chociaż, tak jak wcześniej wspomniałem, dla mnie najwygodniejsza, najfajniejsza praca to jest wtedy, gdy dostaję po prostu pytanie: Mateusz, czy coś z tego wynika? Mateusz, czy mamy tutaj jakieś wnioski? Albo spróbuj nam znaleźć element, który koreluje. I to jest jak gdyby core chyba pracy analitycznej. Jasne, że tak wydaje, no, że często są ciekawe wnioski z tego, bo ja czasami gdzieś tam jak widzę wyniki Twojej pracy czy coś, to na początku stwierdziłbym, kurczę, no nigdy bym nie pomyślał, że ten element faktycznie mógł wpłynąć na zaburzenie prezentacji tych danych i tak dalej, no a jednak kwestia zbierania tych danych poprawnie no jest chyba, kurczę, kluczowym elementem, żeby cokolwiek podejmować jakiekolwiek decyzje w ogóle przede wszystkim. Nie tylko to jest wcale nawet i biznesowe. Tak, i to też wynika dosyć mocno z trochę przewagi technologicznej, którą sobie ostatnio wybudowaliśmy, gdy zaczęliśmy rzeczywiście wrzucać dane z wielu źródeł, z wielu analyticsów naszych klientów, między innymi z Ahrefsa, z Search Console'a. Utworzyliśmy tak naprawdę naszą własną małą hurtownię danych, w której pewne rzeczy zaczynamy dopiero widzieć w momencie, gdy to jest zestawienie w perspektywie kilkuset klientów. Nie widzimy tego w perspektywie, gdy analizujemy pojedynczy case, analizujemy ruch na stronie naszego jednego klienta, tylko widzimy w pewnym momencie zależności, gdy tych danych zbierzemy wystarczająco dużo. No właśnie, bo tutaj mówimy troszeczkę o odpowiedniej takiej
próbie, tak? Musimy mieć pewną próbę danych, żeby móc stwierdzać, czy w ogóle te dane są prawidłowe, jakie tam są korelacje, co się z nimi dzieje. No jak tak z twojego własnego doświadczenia uważasz? Jaka próba właściwie taka, żeby móc gdzieś podjąć, powiedzmy, często mamy sytuację, kiedy przychodzisz do mnie i mówisz: Wojtek, kurczę, musimy coś zrobić, tak? No bo widzę, że coś dzieje się nie tak, powinniśmy poprawić jakąś procedurę, coś zmienić. Jaka taka próba danych jest dla Ciebie taką, która sprawia, że no, czujesz się pewnie przychodząc i mówiąc taką rzecz? To zależy, są od tego odpowiednie wyznaczniki i metody statystyczne, ale bardzo dobrym przykładem, do którego pewnie zaraz wrócimy, jest analiza logów, którą też realizujemy. Tak. I dla na przykład analizy logów, gdzie wykonujemy ją dla większości naszych klientów, zwłaszcza na początku, przyjęliśmy taki dosyć twardy limit, że to jest analizę logów przeprowadzamy tak naprawdę na minimum na 2-3 tygodniach czasu, kiedy mamy informacje a propos tego, jak roboty się zachowywały. No wiadomo, zakres czasowy nie jest może dosyć precyzyjny, ale w praktyce to są po prostu od kilku do kilkunastu gigabajtów eventów, które mamy. Wtedy to oczywiście filtrujemy, odfiltrowujemy roboty. Przy czymś takim już się rzeczywiście czuję. Ja się wtedy rzeczywiście czuję komfortowo, żeby móc pewne korelacje przekazywać. Okej, a jak to wygląda? Jeszcze chciałbym zahaczyć o tematy właśnie z samą analizą tych danych, gdzieś źródeł tych danych i ilości, no bo też często spotyka się sytuacje, kiedy ktoś na przykład mówi: OK, w sklepach w e-commerce'ach powinno być tak i tak, no bo na to wskazuje jakaś analiza, no ale wydaje mi się, że to jest chyba zbyt szerokie podejście do całościowo e-commerce'owo, tak? No bo podejrzewam, że jestem przekonany wręcz, że trzeba to podzielić na bardziej szczegółowe branże. No nie możemy przyrównywać danych analitycznych z branży meblarskiej do danych z branży odzieżowej chociażby. Dokładnie tak. No i tutaj też trochę wchodzą te wszystkie informacje, które sami sobie musieliśmy dobudować. Bo niestety, zresztą to jest case praktyczny z dzisiaj, sama kategoryzacja i określanie kategorii danych stron nie jest wcale taką prostą sprawą. Bez odpowiednich wytycznych, bez przerobionego pewnego scenariusza, za każdym razem możemy w zupełnie inny sposób określić kategorię danej strony. I tu z tym, co powiedziałeś, się w pełni zgodzę. Nie możemy niestety pewnych rzeczy traktować całościowo. To jest normalna sytuacja, musimy się bawić w segmentację i schodzić rzeczywiście na coraz mniejsze, bardziej precyzyjne fragmenty danych. Tylko że tutaj to już jest bardzo dużo naszych rozwiązań, które musimy gdzieś tam, które cały czas dobudowujemy. Tak, wiadomo, no to jest kwestia skali gdzieś, no i schodzenia, tak mówisz, w dół, no żeby uzyskać te dane najlepsze z możliwych, ale faktycznie fajnie to wygląda, gdzie widać, że no, początkowe założenia, które moglibyśmy gdzieś tam podjąć decyzję na ich podstawie, no, okazują się gdzieś finalnie potem błędne. A to jest klasyka w tym wszystkim, że bardzo często jeśli ktoś do mnie przychodzi z pytaniem, ze zbiorem danych, nad którym musimy popracować, po drodze wyskakują nam zupełnie nowe tematy. Po drodze się bardzo często okazuje, że pytanie albo było źle zadane, albo było zadane nieprecyzyjnie. Też dla mnie na przykład też w tej pracy w ogóle to jest dosyć frustrujące, że czasem na dane pytanie po prostu nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, przy czym brak wniosku też jest jakimś wnioskiem. To, że dane pytanie nie możemy uzyskać jednoznacznej odpowiedzi, mówi nam dosyć dużo o tym, jak te dane zostały zebrane, albo czy to pytanie w ogóle było prawidłowe. No to prawda, to zdecydowanie, no i też wydaje mi się, że często jest tak, że ktoś przychodzi do Ciebie z jakimś zbiorem danych, mówi: Mateusz, kurczę, co byś mi tu poradził, co z tym zrobić? No a Ty pewnie często już nawet nie informujesz o tym konkretnej osobie, która przychodzi, ale wiesz, że musisz pozyskać samodzielnie kolejne dane, żeby móc je uzupełnić, w ten sposób jakiś wniosek wyciągnąć. I chyba mi się wydaje, że jeden z takich narzędzi właśnie, o którym gdzieś wspomniałeś na początku, jest chyba to właśnie Tableau. Tam sporo fajnych rzeczy można wyciągnąć. Tableau jest, na chwilę obecną dzieje się u nas i korzystamy z dwóch elementów, jeśli chodzi o Tableau. Jednym jest sama wizualizacja danych i analiza, tak zwana business intelligence, ale bardzo ważnym elementem tak naprawdę jest budowanie takiej trochę mini hurtowni danych. Mówię mini, bo jak gdyby to nie są rozwiązania cloudowe, które rzeczywiście... Tak, mają zresztą miliony, miliardy podmiotów, no mówimy tutaj o raczej tysiącach, tysiącach. Ale my założenia tego, żeby móc to nazywać hurtownią danych, czy mówić w ogóle o big data, spełniamy. Prawda jest taka, że dla nas największym wyzwaniem tak naprawdę jest łączenie różnych źródeł danych.
danych, czyli w momencie, gdy dane pochodzą z różnych działów, dane pochodzą z różnych API, w różnej technologii są przechowywane, to kluczowy jest tak naprawdę proces tego łączenia. Jest takie powiedzenie trochę, że 80% pracy analityka to jest czyszczenie danych, a dopiero 20% to jest analiza i wizualizacja. I u nas również tak jest. I dzięki w sumie Tableau dopiero możemy to jakoś sensownie i w miarę wydajnie przeprowadzić. Okej, a jakie na przykład dane łączysz? Bo to jest myślę dość ciekawy temat dla ludzi, którzy na co dzień nie pracują gdzieś z dużą ilością danych. Powiedzmy pobierają sobie gdzieś tam, nie wiem, wyciąg URL-i fraz z GSC, tak? I już myślą, że to są duże ilości danych, bo jest tam 9000 wierszy, tak? No, dla wielu jest to dużo danych, Tak. ale to nie jest big data, tak? No, big data troszeczkę ma jeszcze więcej tego. Jakie na przykład takie ciekawe elementy, które mógłbyś gdzieś tam sobie przypomnieć ze swojej pracy, łączysz, żeby uzyskać jakiś fajny efekt i wniosek? Oprócz tych danych, które mamy rozsiane obecnie u nas po kilku CRM-ach, bo niestety to jest normalna rzecz w każdej firmie, że każdy dział ma swoje wewnętrzne elementy. Narzędzia, które wspomagają gdzieś pracę. Bardzo dobrym przykładem jest tak naprawdę to, co robimy do wspomnianej analizy logów. Zresztą my nie korzystamy ze źródeł, które nie są dostępne dla nikogo, dla kogoś innego. My korzystamy przykładowo do analizy logów korzystamy z API Ahrefsa, z GSC-ka, z Analyticsa, z Screaming Froga oraz z logów Apache. I całe clue to jest dopiero połączenie tych wszystkich elementów w jeden, oczywiście stosując odpowiednie reguły joiny, inner joiny do tego filtrowania odpowiednich elementów, bo to też nie sztuką jest wypluć kilkunastogigabajtowy plik, z którego nic nie wynika i nad którym trzeba posiedzieć, tylko sztuką jest tak naprawdę odpowiednie dobranie wszystkich parametrów, tak żebyśmy mogli to przedstawić w przyjaznej formie naszemu pozycjonerowi. Tak, no i wyciągnąć wnioski przede wszystkim. Oczywiście. I potem je wdrożyć. Wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę, wdrożyć i to jest bardzo pomocne, zwłaszcza na początku, czy przykładowo przy migracji, czy po migracji, żeby sprawdzić, co się dzieje w rzeczywistości na stronie. Okej. Powiedzieliśmy sobie też sporo właściwie o GA, no to jest chyba takim dla niewtajemnym, że mówimy o Google Analytics. No to jest jakby taka podstawa troszeczkę w tym momencie pracy w agencjach SEO i nie tylko w agencjach, ale ogólnie w przemysłu. Wiadomo, pojawia się coraz więcej nowych rozwiązań, chociażby ostatnie rozwiązanie od Microsoftu, które się pojawiło, dużo gdzieś tam o nim dyskutuje, ale GA nadal jest jednak tym takim basicowym, podstawowym, masowym rozwiązaniem. No i tutaj pojawia się gdzieś problem zbierania danych często w tym Google Analytics. Wiem, że Ty często rozwiązujesz te problemy, przynajmniej starasz się rozwiązywać, czasami to jest bardzo trudne. Jeżeli coś tam już w data layerze się nie sprawdza i tak dalej, czasami jest ciężko dane rozwiązać. Nie da się ich, chyba najgorszym problemem z błędem w zbieraniu danych jest to, że nie można ich odzyskać historycznie. Dokładnie. One są stracone, są na zawsze stracone. Tak, to jest w ogóle clue tego, dlaczego dbamy tak mocno o to, żeby te dane były i dane były prawidłowe, bo przez rok, 2, 3, 4 lata istnienia Google Analyticsa w momencie, gdy rzeczywiście jest potrzeba znalezienia pewnych wniosków, przedstawienia pewnych rozwiązań. Jeśli te dane wcześniej nie były zbierane prawidłowo, to zarówno my, jak i klient trochę przespaliśmy już to i już nie możemy tego rzeczywiście odzyskać. No myślę, że jeszcze nie aż tak, oczywiście i tak jest to duży problem i strat, ale jeszcze nie tak dużym problemem jest to, jeśli my wiemy, że dane historyczne były zbierane źle. Jeszcze gorzej jest, jeśli my myślimy, że one cały czas spierały się prawidłowo, no i na tej podstawie podejmujemy decyzję. To jest już w ogóle wtedy właściwie rosyjska ruletka, czy się uda, czy się nie uda. Tak, albo my, albo klient. I niestety z tego powodu tak mocno właśnie działamy na to, żeby nasi pozycjonerzy mieli ten zapas wiedzy, mieli tej wiedzy tyle, żeby rzeczywiście mogli to robić na najwyższym poziomie. Więc jest to dla nas dosyć ważne. Tak, no bo też myślę, że możemy sobie powiedzieć troszeczkę o takich podstawowych błędach, które gdzieś tam się pojawiają. Może niekoniecznie podstawowych, ale takich, które nie są zawsze oczywiste i pozwalają bardzo szybko zweryfikować, czy mamy problem z naszym Analyticsem, bo konfiguracji w internecie jest bardzo dużo i one w większości są prawidłowe i tutaj nie mam nic do zarzucenia względem tego. Bardziej chodzi mi o takie bardzo proste wyznaczniki, które jak wchodzę na umowę, już od razu widzę, że coś jest nie tak.
Najprostszym elementem to jest tak naprawdę współczynnik odrzuceń w Universal Analytics, gdzie trafia do nas klient, który jest maksymalnie zadowolony z tego, że ma współczynnik odrzuceń na poziomie 13% albo i 0,5%, tak, bo też tak jest. I uważa, że jest to super sukces, nie myśli, kurczę, coś jest chyba nie tak, nie? Tak. A to już jest tak zbyt procent, jakbyśmy mieli właściwie sklep stacjonarny i każdy do niego wchodzi, coś by u nas kupował, nie? To jest właściwie niemożliwe, nie? Dokładnie, a niestety sytuacje są takie, że trafiają klienci do nas, którzy mają te Analytics od kilku lat i rzeczywiście to się przeszło przez kilka różnych agencji. I każdy trochę się też chyba, mam wrażenie, zawsze boi zwrócić na to uwagę. Bo można sobie zrobić pod górkę. Tak, bo w tym momencie musimy niestety klientowi powiedzieć, że Pana współczynnik odrzuceń od samego początku jest nieprawidłowy. Nie powinien być na poziomie 0,5%, tylko na poziomie 40 bądź 50%. Najczęściej to wynika tak naprawdę z tego, że sam kod Analyticsa jest albo zduplikowany, albo zdarzenia, które są w Tag Managerze określone, są nieprawidłowe. Tak. I każde działanie powoduje interakcję, więc każde działanie, które podejmie klient na stronie, automatycznie kasuje nam współczynnik odrzuceń. I to jest taki naprawdę bardzo, jeśli chodzi o wejście na szybko, czy jest OK, to ja zawsze zaczynam od tych raportów, które znajdują się w odbiorcy, bo tam to bardzo dobrze widać. Drugim takim dosyć popularnym i problematycznym elementem jest tak naprawdę ilość transakcji, która jest widoczna w Google Analytics. Niestety większość e-commerce'ów, które są popularne na rynku, nie śledzi 100% transakcji. To jest prawie że niemożliwe. Ale mamy te e-commerce'y, te CMS-y, które mają współczynnik ilości widocznych transakcji na poziomie 80%, a te, które mają na poziomie 60-70%. Bardzo pomocne zawsze jest tak naprawdę wyciągnięcie z Analyticsa listy wszystkich transakcji, które się które były przeprowadzone. Z ID tej transakcji. Dokładnie tak, z ID oraz z ilością przeprowadzonej tej transakcji, bo może być również taka sytuacja, no, bardzo często się zdarza, że dana transakcja może być wysłana kilkukrotnie do Google Analyticsa. Daje nam to za fałszywy obraz co do tego, ile rzeczywiście zarabiamy z danego kanału, a na podstawie tej informacji często podejmujemy najważniejszą decyzję. Tak, w jaki kanał inwestować, dokładnie tak. Wysokość pieniądze. Ja myślę, że też takim chyba najprostszym rozwiązaniem dla właścicieli e-commerce'ów, którzy nie są techniczni, nie znają się na tych elementach, to jest samo wyciągnięcie po prostu faktur ze swojego sklepu, tak? Jeżeli widzimy, że w panelu sklepu mamy, nie wiem, powiedzmy przechodu na 1,5 miliona złotych, a Analytics pokazuje nam 500 tysięcy albo 8 milionów, to coś jest na którymś etapie nie tak. Dokładnie, albo porównać ilościowo, czyli patrzymy, ile transakcji mamy tutaj, ile mamy tutaj. Odchylenie na poziomie tych 10-20% jest akceptowalne, na tym dalej możemy działać. Jeśli to odchylenie jest bardzo duże, to wtedy już się pojawia problem. I też warto zwrócić uwagę, które transakcje nam wypadają. Bardzo często jest tak, że wypadają transakcje, które korzystają tylko z jednej formy płatności. Na przykład jedna bramka płatności jest nieprawidłowo skonfigurowana i przez to tak naprawdę wszystkie transakcje są niewidoczne z danej bramki. Albo trafiają do złego kanału po prostu. To też jest dość częsty element, brak wykluczenia gdzieś tam third party domains ze ścieżki konwersji w sklepie, i faktycznie każdy gdzieś tam powrót z bramki płatności pokazuje, że to była transakcja przypisana do linku referencyjnego, co jest nieprawdą, bo może być to transakcja z adsów, social mediów, z organika czy z jakiegokolwiek innego kanału. I też często, ja na przykład spotkałem się, może nie często, ale widziałem takie błędy, gdzie faktycznie był ten problem związany z tym, że transakcje trafiały z linku referencyjnego przez bramkę płatności, i ktoś, kto obsługiwał wcześniej tego Analyticsa, zamiast po prostu wykluczyć te third party domain z całej ścieżki, to jest najprostsze chyba rozwiązanie, przynajmniej według mnie, to na przykład tworzył filtr, żeby elementy referencyjne trafiały w kanał organiczny, tak? Myślę, że nie zakładam tutaj złego, że tak powiem, działania od samego początku, że chciał sobie podbić liczbę transakcji kanału organicznego, ale skoro on, wiedział, że to jest akurat organik, to nie social media czy adsy, tak? Dokładnie. Generalnie, tak jak mówisz, najprostszym sposobem zawsze jest dodanie tej witryny do listy witryn wykluczających. Nie zakładamy nigdy złych intencji, ale też fajny case jest ten, na który ostatnio trafiłem, gdzie za pomocą Tag Managera wspomniany wcześniej współczynnik odrzuceń był dla mnie był wprost manipulowany, był wprost zaniżany,
a to przyszło do nas z innej agencji, więc niestety takie również świadome manipulacje tymi danymi się zdarzają, bo Google Analytics czy Google Tag Manager również to umożliwia. Możemy wspomniane filtry zmodyfikować, możemy dodać scrolla chociażby. Tak, albo inaczej grupować kanały. Z tego też powodu przeprowadzamy te wcześniej wspomniane audyty, żeby klient, który nie jest naszym klientem, jeśli chodzi o SEO, mimo wszystko miał tą możliwość, żeby skorzystać z naszej wiedzy i mieć pewność, że to, co ma w Analyticsie, jest rzeczywiste. Tak, no my też faktycznie gdzieś zastanawiamy się w ogóle nad wdrożeniem też w Analyticsach naszych klientów w ogóle kolejnego kanału pozyskania. Ja bym go nazwał gdzieś może kanałem branding, tak? No bo mówimy sobie o gdzieś ruchu organicznym. Widzimy ten kanał organiczny, fajnie robi jakiś tam przechód, tylko pamiętajmy, że jeżeli brand jest bardzo znany, no to gdzieś praca SEO-owca nie wpływa za bardzo na, jeśli mówimy o małym sklepie, który jest zbudowany, okej, nasza praca wpływa na ten brand również, ale jeżeli mówimy o jakiejś bardzo znanej marce, no to bardziej na ten brand wpływa billboard na ulicy, no niż to, że my dodamy linki, prowadzimy treści, co optymalizujemy gdzieś tam metatagi, tak? Także pytanie, czy tacy klienci świadomi, na dużych brandach zwłaszcza, nie powinni w ogóle sobie wyszczególniać dodatkowego kanału typu właśnie brand, a kanał organiczny jakby oddzielić od tego zupełnie, żeby mieć pełen obraz tej sytuacji. Na ile to jest możliwe, bo też nie każdą informację w Analyticsie mamy, to tak. I w ogóle to nie dotyczy samego Analyticsa tylko, też to dotyczy analizy danych, które znajdują się w Search Console'u. I to jest nawet miejsce, gdzie rzeczywiście bardziej się stykamy z tym problemem, z problemem silnego brandu i z problemem wykazania potem klientowi efektów pracy, bo to jest dosyć trudne, bo w skali globalnej może się okazać, że tych efektów nie ma tak dużo, bo brand był bardzo silny, a dopiero w momencie, gdy odfiltrujemy i posegmentujemy pewne dane, możemy zejść do tego poziomu, że już widzimy, że poprawiliśmy i rzeczywiście uzyskaliśmy konkretny przychód, konkretną korzyść dla klienta. Tak, myślę, też się odwołuję mocno do tego, co mówiłeś na samym początku, że Twojej pracy jest odfiltrowywanie tych danych, żeby podjąć dobrą decyzję, bo jeśli faktycznie byśmy mieli podejmować decyzję o słuszności naszych działań, strategii, którą podjęliśmy, przy dużym brandzie na podstawie tego, jak brand jest wyszukiwany, no to możemy stwierdzić, kurczę, mamy super strategię, a tak naprawdę no, jest do kitu, bo nic klientowi nie dajemy tak naprawdę. Dokładnie. To ma zastosowanie zarówno zewnętrznie względem naszych klientów, jak i również wewnętrznie, żebyśmy wiedzieli, czy nasze działania są czy nasze działania są prawidłowe, czy pozycjoner podjął prawidłowe decyzje. Okej, jak myślisz, taki najprostszy sposób, żeby osoby nie jakoś mocno zaawansowane w korzystaniu z Analyticsa nie popsuły sobie tych danych gdzieś własnymi nieodpowiedzialnymi działaniami? Czy jest jakiś sposób, żeby gdzieś w jakiś prosty sposób się zabezpieczyć przed tym? Tak, dotyczy to przede wszystkim zmian, które będą podejmowane, będą wykonywane na poziomie widoku. Zanim w ogóle przystępujemy do jakichkolwiek działań, tworzymy widok, który jest tak zwanym backupem. Jest to widok źródłowy, na którym staramy się trzymać jak najmniej, albo w ogóle staramy się nie tworzyć filtrów. Włączamy tam tylko podstawowe elementy, takie jak przykładowo e-commerce czy strona domyślna i zostawiamy ten widok, niech on sobie po prostu istnieje. Dzięki temu, nawet gdy w przyszłości coś się zmieni mocno na naszej stronie, zmieni się struktura, wpłynie to rzeczywiście na te nasze wyniki, które filtrujemy na naszym głównym widoku, to zawsze zachowujemy ciągłość danych. Ciągłość danych jest bardzo ważna w analizie, dlatego nawet jeśli wchodzimy w Analyticsa, który ma bardzo bogatą historię, widzimy pewne rzeczy, które powinniśmy skonfigurować inaczej, czasami podejmujemy tę decyzję, że żeby zachować ciągłość danych, ten widok, który jest po prostu stary, zostawiamy takim jest, ponieważ możemy to wtedy porównywać. Jak dokonamy nagle... czyścić. Tak, jeśli błędne dane się zbierają, to nie zbierają się cały czas błędnie, to wtedy wiemy, że to jest ten błąd, który funkcjonuje cały czas. Dzięki temu skala nam się na przykład nie zmienia, bo w momencie, gdy zaczynamy drastycznie zmodyfikujemy pewną rzecz, powinniśmy ją zmodyfikować, bo to poprawi pewien błąd, to niestety tracimy możliwość prostego porównania, a o to trochę chodzi w posiadaniu tych danych, które mają kilka lat. No też z takich ciekawych rzeczy i w ogóle błędnego zbierania danych, tam się taka anegdotka też od nas, która się pojawiła na jednym z dość dużych klientów, oczywiście wszystko było w porozumieniu z klientem, ale śmiesznie wygląda to w analizie danych, jeśli ktoś o tym zapomni. Też warto, to jest taki jakby mój tip, żeby zawsze sobie w Analyticsie przy jakichś dużych zmianach dawać komentarze. Jest sekcja, że możemy sobie dać taką chmurkę z komentarzem, że coś tam się zadziało. Myślę, że to będzie wiedział, o jaki case chodzi o stworzenie próbnego zamówienia.
gdzie jednego z deweloperów gdzieś poruszyła fantazja, za zamówienie zostało wykonane na 120 milionów złotych, czy 1,2 miliarda złotych. tak. Coś takiego było. No i faktycznie pamiętam, kiedy siadam przy tym kliencie, analizuję efekty, mówię, o kurczę, ale nam tutaj super idzie. Aż byłem zaskoczony, że taki wzrost, no tylko faktycznie trzeba spojrzeć szerzej na te dane, żeby zobaczyć ten dziwny pik, który wyskoczył tym całym zamówieniem, gdzie tam zaraz się za bardzo przycisnęły i spowodowały dużo zaburzeń w danych. Tak, zresztą to nie dotyczy tylko analizy danych internetowych, to jest taka klasyczna sytuacja, kiedy rzeczywiście mamy błędne dane i to się rzeczywiście zdarza w wielu źródłach. Warto pomyśleć o tych komentarzach nie tylko w kontekście Google Analytics, ale również Google Tag Managera, który ma bardzo rozbudowane... No i też coraz więcej ludzi korzysta z tego. Właśnie o to chodzi. I chodzi też o to, że niestety musimy zawsze myśleć o tym, że kiedyś ktoś inny może z tego korzystać. Ja przyjmuję taką zasadę niezależnie od tego, czy to dotyczy pisania kodu, czy robienia zmian w Tag Managerze, żeby każdą zmianę w miarę możliwości albo opisywać, albo zachowywać w miarę przejrzystą strukturę. Tak, to zawsze można tego cofnąć i nie popełnić tam błędów. Bo mówimy tutaj zawsze błędem, ale tutaj nie chodzi o sam błąd na wykresie czy w danych, ale o błędną decyzję, którą podejmiemy na podstawie tych danych, tak. Bo to jest ten największy problem. Jeszcze na sam koniec mam pytanie co do właśnie analizy logów serwerowych, wspomniałeś już o tym. My gdzieś tam chwalimy się tą usługą, bo jest naprawdę fajna. No, udało nam się niejednego klienta gdzieś może nie uratować, ale pchnąć do przodu, gdzie wielu specjalistów tam próbowało coś zrobić, temat nie szedł, nie dało się tego ruszyć. No i faktycznie dopiero wejście już na ten głębszy poziom analizy logów serwerowych sprawił, że znaleźliśmy przyczynę takiego stanu rzeczy. No u nas w firmie tak jakby wdrożyłeś w ogóle tą usługę, zacząłeś jako pierwszy to wykonywać, także masz gdzieś największą wiedzę w tym zakresie. Na czym w ogóle polega analiza logów serwerowych i po co ona w ogóle jest? No i czego można się z niej dowiedzieć? Analiza logów serwerowych... Mówimy oczywiście w kontekście SEO tutaj, oczywiście. Bo możemy to wykonać na wiele różnych polach, mówimy tutaj typowo o SEO. Dokładnie. Analiza logów, tak jak wcześniej wspomniałem, nie korzystamy z żadnych źródeł, do których ktoś inny nie ma dostępu, ponieważ każdy serwer w momencie, gdy wchodzi na niego użytkownik bądź robot, odnotowuje ten fakt i podaje kilka podstawowych informacji. To, co my robimy, to tak naprawdę wyciągamy te wszystkie informacje z serwera, zestawiamy je z innymi źródłami, o których wspomniałem wcześniej, takimi jak Crowd, takimi jak Google Analytics, Google Search Console czy Ahrefs i działamy według wcześniej wypracowanej procedury, gdzie wyciągamy konkretne elementy, konkretne błędy. Co to nam tak naprawdę daje, to to, że mamy dostęp w tym momencie do informacji, które nie są normalnie prezentowane, ponieważ możemy dostać rzeczywistą ilość wywołań, na przykład błędu 404. Tego nie dostaniemy w żaden inny sposób, ponieważ Google Analytics nam tego nie umożliwia, o ile nie jest wcześniej specjalnie skonfigurowany oraz sam Google Analytics się nie wywołał. Również Google Search Console nie daje nam tak naprawdę tej informacji. Żeby Crowd nam dał informację o tym, że jest błąd 404, musi na ten błąd rzeczywiście trafić. A my mamy konkretnie informację, jaki adres został wywołany, ile razy był wywołany, w jakiej godzinie. Również to jest bardzo pomocne przy określaniu priorytetów. Na samym początku trwania umowy pozycjoner wtedy może rzeczywiście wiedzieć, które strony są najczęściej odwiedzane przez roboty. No tak, no bo tutaj też w celu wyjaśnienia, doprecyzowania, analogi serwerowe, tak jak mówisz, zawierają informacje o tym, jaki użytkownik, tak, na jakim urządzeniu, o jakim adresie, ile czasu i na jakim adresie spędził, no i pewnie jeszcze skąd, dokąd i tak dalej, tak? Tak. No i właśnie, że nie wszyscy mają świadomość tego, no ale robot Google też jest użytkownikiem. Co prawda zautomatyzowanym jest automatem, ale nadal jest użytkowany jako konkretny użytkownik. No i na tej podstawie możemy stwierdzić nie tylko jak użytkownik o jakimś adresie IP podróżował po stronie, ale w jaki sposób robot Google po niej podróżował. I to jest właśnie to, o czym mówisz. Tak, możemy również określić pozycjonerowi wskaźniki bądź elementy, na podstawie które nie zawsze są oczywiste, ale na podstawie których pozycjoner może później podjąć decyzję, które strony rzeczywiście należy albo lepiej podlinkować, albo bardziej zoptymalizować. Korelujemy to również tak jak wcześniej wspomniałem, z danymi z Ahrefsa, więc również informacja o ilości linków przychodzących może bezpośrednio wpływać na to, jak często robot odwiedza daną podstronę, dany zasób.
Wychodzą też bardzo często elementy, które może nie wprost wpływają na SEO, ale wpływają tak naprawdę na to, jak ten serwis działa. Wpływają też na sam crawl budget, który jest bardzo ważny i jego optymalizacja na tych większych serwisach jest tak naprawdę krytyczna. Jeśli roboty spędzają zbyt dużo czasu na zasobach, które nie działają, których nie powinny w ogóle odwiedzić, których nie mogą zaindeksować, to wiadomo, tego czasu na wartościowe zasoby tak naprawdę będzie dużo mniej i to nie zawsze jest widoczne dobrze w Google Search Console. Tak, no, fajnie, że nawiązać do crawl budgetu, bo to jest często gdzieś temat, który widzę, że się przewija, gdzie nawet wielu specjalistów cytuje wypowiedzi Google, że na Millera samego, który mówi, że przeciętna strona, czyli e-commerce nie powinien się w ogóle tym przejmować, bo to jest na tyle duży. Dotyczy to tylko stron, które mają miliony albo setki milionów podstron. No dla mnie to jest troszeczkę śmieszne, no bo biorąc nawet najprostszy e-commerce, który ma 20 produktów, wystarczy, że jest suwak z filtrem ocenie. Jeśli mamy zakres od 0 do 100, to może być od 0 do 1, od 0 do 2, potem od 1 do 2. Możemy tam już zrobić tyle permutacji, że to jest już kilka milionów adresów URL. Czyli nawet najmniejsza strona może być tym największym serwisem. Dokładnie tak. Ja trochę w opozycji do tego, co zacytowałeś, bym powiedział, ale co w sytuacji, gdy okazuje się, że najczęściej odwiedzanym zasobem na stronie jest zasób, który zwraca błąd 500. Zamiast strona główna, czy strona sitemapy, czy robots.txt, bo to są naturalne zasoby, które naturalnie powinny być najczęściej odwiedzane. I właśnie takie sytuacje wyłapujemy, a tego nie da się wyłapać w żaden inny sposób, bo tak jak mówię, inne narzędzia tak naprawdę Tak, to też jest właśnie ten ciekawy case, o którym pamiętam chyba, od którego zaczęła się nasza przygoda w ogóle z takim szerokim stosowaniem telewizji logów. No to była sytuacja, gdzie robot faktycznie najpierw wiedział wszystkie strony 404 w serwisie, no i nie docierał do żadnej 200 i wychodził po prostu ze strony. Tak, albo sytuacje, kiedy skrypt JS-owy jest masowo odwiedzany przez roboty, dopiero poprawienie tam samego skryptu oraz tego, jak był osadzony na stronie, sprawia, że on puszcza dalej tego robota. Puszcza dalej tego robota. Jest to naprawdę na tyle ciekawa usługa, że planujemy ją tak naprawdę poszerzać na większość naszych klientów. Tak, zdecydowanie. Dzielić się tą wiedzą z naszymi pozycjonerami, tak żebyśmy rzeczywiście mogli to... Tak, no jest to świetny punkt wyjściowy w ogóle do rozpoczęcia usługi, zwłaszcza na klientach, którzy gdzieś już funkcjonują, gdzie nie są to nowe sklepy zupełnie, gdzie faktycznie dodanych nie ma aż tak dużo, ale gdzieś są to sklepy, które funkcjonują przez dłuższy czas i na tej podstawie można naprawdę dużo poprawić. Dokładnie. I drugim takim ważnym zastosowaniem, o którym zawsze wspominam, to jest migracja. Żebyśmy rzeczywiście po migracji mieli prawdziwy obraz tego, co się dzieje, jeśli chodzi o odwiedziny robotów na stronie, bo wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie bo nawet najlepiej zaplanowana migracja może gdzieś rzeczywiście zawierać błędy w tym, jak przekierowania wyglądają. I dopiero w momencie, gdy zerkniemy na te logi z 2-3 tygodni po migracji, to wtedy rzeczywiście widzimy, gdzie te 404 nam zostały, gdzie tracimy te... Czy faktycznie robot nadal podąża tą ścieżką, którą żał wcześniej, indeksuje to w pewnej kolejności. Dokładnie. No nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić po prostu po obserwacji, czy analizie, czy crawlu. No, nie ma takiej możliwości. Tak, a pierwsze dni, czy pierwsze tygodnie po migracji to są zawsze krytyczne, jeśli chodzi o zrobienie odpowiednich przekierowań, tak żeby tej mocy nie stracić. No i to jest też ten czas, kiedy jeszcze możemy coś naprawić, bo zawsze, ja to wiem z własnego doświadczenia, że przy jakichś dużych zmianach to nie jest tak, że od razu nas ukaże, że to z dnia na dzień poleci. On da nam troszkę czasu, bo wie, że coś może być nie tak, więc utrzyma tę pozycję i to jest właśnie ten czas, kiedy możemy jeszcze zadziałać, szybko coś poprawić, no i nie stracić do tej migracji. Dokładnie tak. Okej, no ja myślę, że tym pozytywnym stwierdzeniem możemy życzyć wszystkim udanych migracji. Analizujcie logi serwerowe, bo naprawdę jest to przydatne. W dzisiejszym odcinku to wszystko, także trzymajcie się, jeśli chcecie więcej odcinków z Mateuszem, bo ma bardzo fajne spostrzeżenia na temat takiej bardziej insightowej analizy, to dawajcie znać w komentarzach i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Dzięki, cześć.